Ale wypatrzyłem borowika tutaj obok tej chuby. Wiesz, na nią zwróciłem uwagę, ale tu, o, ale klasa. No pierwszy taki, wszystko dzisiaj pierwsze, ale nie, no nie, on jest cudowny, patrzcie się na niego. Perfekto, mam nadzieję, że będzie zdrowy, ale zanim go wyrwę, to zrobimy mu jeszcze zdjęcie. Siemanko, z tej strony Paweł, witam Was. No niestety znowu po dłuższej przerwie. W tym roku mam bardzo mało czasu na nagrywanie, nad czym bardzo ubolewam. A przychodzę dzisiaj do Was z odcinkiem grzybowym. Lipcowe grzybobranie. Jestem w lesie, gdzie głównie przyjeżdżam w lipcu na kurki. No i znowu udało się ich troszeczkę nazbierać, także zapraszam. Patrzcie się na tego klocka. Oby był dobry, ale wygląda prześlicznie. Ten odgłos, ale piękny. Twardy. Czy będzie dobry? Się okaże. O, tam jest chyba jeszcze jeden. Czekajcie, bo zaczyna mi się tu podobać. W tym miejscu. O, ale piękny. Aż mi woda wyleciała. Oj, ten jest cudny. Malutki borowiczek. Tutaj jest jeszcze jeden, ale ten jest zdecydowanie za mały, ale tutaj jeszcze jest też taki bardzo fajny. No powiem Wam, kurde, ale radość. To jest właśnie to, na co czekałem, żeby pójść do lasu i nazbierać właśnie takich borowików. Tam leżą te borowiki, a tutaj kawałek dalej. Proszę bardzo, nawet podgrzybki mamy i to taki jeszcze śliczny. No czuję się, jakby już była jesień. Można by tak było nagrywać każdego grzyba, którego się znajdzie. Proszę bardzo, jaki cudaśny. Proszę bardzo, tutaj ładny egzemplarz muchomora czerwieniącego. Tutaj też malutki prawdziwek, tutaj też jeszcze jeden. No jednak te deszcze, które ostatnio były, przynoszą rezultaty. Dodatkowo też jeszcze moja mama ma pszczoły. Mój dziadek też 60 lat był pszczelarzem. I spać się pojawiła, gdzie u nas przez kilka lat tej spadzi nie było, a u mnie w domu takie przeświadczenie panuje, że jak jest spać, to znaczy, że będzie bardzo dobry sezon na grzyby. Goryczak żółciowy, piękny egzemplarz, niejednego grzybiarza może zwieść. Nie jest to oczywiście szatań, borowik szatański jest całkowicie inny. Nie jest to też grzyb niejadalny, ale jest na tyle gorzki, że jeden taki grzyb wsadzony do reszty całkowicie nam zepsuje smak. Wymaga on po prostu kilkukrotnej obróbki termicznej. Niektórzy grzybiarze go zbierają, ale to jest naprawdę rzadkość. Proszę bardzo, kureczki, pieprznik jadalny, rzucają się w oczy już z daleka i głównie właśnie dzisiaj przyjechałem do tego lasu ze względu na te grzyby, ponieważ ich tutaj rośnie dosyć sporo i w tym okresie lipcowym zawsze ich zbieram dużo, bo wiadomo, borowiki borowikami, ale na nie dzisiaj liczę najbardziej, a widać, że pokazuje ich się coraz więcej. Kolczaki obłączaste w sporych ilościach tutaj na metrze kwadratowym. Ja ich nie zbieram, one mnie strasznie wkurzają potem przy przygotowaniu. Te kolce, które mają spod spodu, ten hymenofor się rozsypuje i
pływa to potem gdzieś w wodzie, co nie znaczy, że są niejadalne albo niesmaczne, bo są w porządku, ale ja ich nie zbieram. Również pierwszy w tym sezonie koźlarz pomarańczowo-żółty, bardzo ładnie wyrośnięty, taki no mega dorodny i wygląda na bardzo świeżego, jak na takiego dużego oczywiście. Tutaj ciekawe znalezisko mi się trafiło. Jest to na pewno boczniak, ale nie jestem do końca pewien, który. Mimo iż zasięgnąłem wiedzy, to nadal nie do końca jestem pewien. Może ktoś z Was jest w stanie je zidentyfikować. Jeżeli tak, to proszę napiszcie w komentarzu. Moje miejsca na kurki nie zawodzą. Pięknie tutaj wszędzie wyrastają. No coś cudownego. Tutaj na górze są kolejne. Naprawdę jest ich tutaj sporo. Tam kolejne malutkie wyrastają. Zawsze w okresie tutaj lipcowym w tym miejscu jest ich sporo. No powiem Wam, że jak tak dalej będę je znajdywał, to za chwilę dozbieram cały koszyk. Kolejne piękne owocniki pieprznika jadalnego. No to jestem w takim miejscu, gdzie bardzo lubią przesiadywać też jelenie. Taka gęstwina. I widać, że tutaj drzewa też w większości są obdarte, spałowane i w ogóle, ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj o grzybach. A patrzcie, co tutaj mi się udało znaleźć. Gołąbek zielonawy, według mnie jeden, no chyba najlepszy ze wszystkich gołąbków, bo on jest taki twardy, całą nóżką ma twardą, główkę ma twardą, no po prostu uwielbiam tego grzyba, a no bardzo rzadko go spotykam. Kiedyś zdecydowanie częściej, jak byłem jeszcze mały, no to mieliśmy z moją babcią świętej pamięci kilka miejsc na tego grzyba, teraz jest spotykany przeze mnie rzadko. I też łatwo jest go pomylić z muchomorem sromotnikowym zielonawym, szczególnie gdy są małe owocniki, więc uważajcie, ale uważam, że na patelnię z masełkiem gołąbki wszystkie, ale szczególnie ten gołąbek zielonawy, coś wspaniałego. Słuchajcie, dotarłem do swojego drugiego ulubionego miejsca na pieprzniki jadalne i się nie zawiodłem. Jest ich tutaj naprawdę sporo, dużo młodych owocników. No mega jestem zadowolony, tu są kolejne, tutaj też są kolejne. Naprawdę w tym okresie lipcowym tutaj ten las darzy. Mimo tego, że wczoraj popadało, to jednak w lesie jest sucho i brakuje tego deszczu, bo te wszystkie deszcze takie burzliwe, to wiadomo, na taką suchą ziemię, jak spadnie intensywnie deszcz, no to wszystko spłukuje się na dół, a tu by się przydało tak, żeby dzień i noc takiego spokojnego deszczu, żeby przeszło, to myślę, że tydzień później można by było się wybrać na świetne grzybobranie. Dobra, ja powoli uciekam do samochodu. Grzybobranie jak najbardziej udane. Oczywiście grzybobranie jak na tą porę roku mamy 2 lipca. W większości kurki mam też kilkanaście borowików. W większości wyrzuciłem, tak jak mówię, no jednak troszeczkę brakuje tego deszczu i są zarobaczywione. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że tym razem już nie będzie takiego odstępu pomiędzy filmami. Cześć! Aha, i jeszcze dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało.